I witam. Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza, czyli astrologia. 10 październik 2024 rok. Jutro 11 październik i Łódzki Dom Kultury, i dlatego też to troszeczkę zapuściłem wszystkie inne sprawy, bo Łódzki Dom Kultury jest dla mnie bardzo istotną sprawą, ponieważ, no co tu ukrywać, prestiż. To jest raz. Dwa, że prezesowa jest bardzo wymagająca i nie to, że narzuca, mnie nie narzuca, bo już się bardzo dobrze znamy, ale jest faktem, że w Łódzkim Domu Kultury jest po prostu elita, nie tylko związana z tą astrologią, czy tam z jakimiś innymi dziedzinami, co naprawdę bardzo ważne osoby i publiczne w świecie. Zresztą kiedyś pan Suliga miał tam swoje prelekcje i jest kolegą prezesowej. To tak a propos. A już nie żyjący oczywiście wspaniały architekt od domów kopułowych i między innymi jego pracownia jest ten budynek taki na Piotrkowskiej, tutaj przy ten wieżowiec przy Piłsudskiego, właściwie to nie jest róg, no ale a Roosevelta. I tutaj właśnie jest ten wieżowiec taki bardzo ładnie zaprojektowany, jednak ta czerwień, taka tej cegły i tej fabrycznej zabudowy i to podświetlenie tego budynku daje efekt. Obok jest taki przepiękny, który mnie bardzo podoba się ten wieżowiec, granatowy, taki granat, ale bardzo ciemny i w nim się odbija kościół, który wygląda jak architektura Gaudiego. W tym odbiciu oczywiście. I to jest wspaniałe miejsce tutaj miasta Łodzi. Dzisiaj to nazywamy stacją jednorożca, a właściwie łodzianie nazywają to przesiadkowo. To jest taka wymuszona nazwa jednorożca, dlatego że jest tam taki pomnik. Ale zostawmy to wszystko, to nie jest istotne. Najważniejsze to jest to, że jutro jest ten wykład. O czym będę mówił? Będę mówił właśnie o Polsce. Pokażę Państwu, ale to dopiero jutro albo pojutrze, ale nie wykład. Tylko ściągę do tego wykładu, bo musicie troszeczkę popracować, ponieważ właśnie to jest ta moja ulubiona metoda, kiedy aktywność w sali jest ogromna i będę podawał daty, które zobaczycie właśnie w tej wypowiedzi, i z tymi datami to są daty konkretnie związane z wydarzeniami planetarnymi. Nie chcę teraz uprzedzać, to dopiero trzeba obejrzeć. I pozaznaczane miejsca, nie zawsze, zaznaczam, że nie zawsze, które są do omówienia albo też do przegadania. Na czym to polega? Dlatego, że kiedyś w dawnych czasach, kiedy rozpoczynałem swoją astrologię i wykład miałem w Krakowie na ulicy także Piłsudskiego i w dawnym ośrodku sportu, chyba Sokół, jeżeli się nie mylę, albo chyba tak. Tutaj zaraz jak się przechodzi od dworca, przechodzi się przez cały rynek lekko tak pod kątem i tam zakręt jest taki tramwajowy i ten ośrodek, chyba Sokoła. I tam miałem właśnie wykład o bracie Józefa Piłsudskiego, ponieważ wiedziałem, że to na tej ulicy. No i krakowianie uwielbiają, Galicja uwielbia Piłsudskiego, zresztą tam powstały legiony.
no więc nie ma co się dziwić. Co prawda ja jestem z innej części Polski, bo jestem z części raczej poznańskiej i tutaj stąd moje korzenie, a właściwie kaliskie, z Kalisza. I tutaj to jest jakby moja kolebka i tam bym gdzie się nie ruszył, to potykam się o rodzinę. Ale zostawmy tutaj tą historię i właśnie tam, kiedy ten wykład miałem, wstał pan, który chyba znał Piłsudskich i zaczął mówić właśnie o rodzinie Piłsudskich. Potem następnie wstała pani i rozpoczęła właśnie też te dziwne historie związane z czasem międzywojennym. I to mnie nauczyło, że właściwie najmądrzej jest, kiedy my idziemy, ktoś tam idzie za mną i gada, ja będę starał się po prostu poczekać, żeby przeszedł. Ale trudno, każdy ma prawo. No tak, ale to jest ten inastraniec z innej strony. To nie jest tak. Oni spędzają dużo na powietrzu. Nie wiem, czy się taka kultura, czy... Ale teraz idąc właśnie i to mnie rozbawiło, jednocześnie umocniło, że potencjał jest nie w wykładowcy, który mówi, a potencjał jest w wykładowcy, który zmusza do myślenia i do wypowiedzenia się. Bardzo lubię, kiedy na sali zaczyna być ta dyskusja, ale nie ta, powiedzmy, że to słowo takie nieładne, ale wredna, lecz ta, która jest promująca, w dodatku ma w sobie nutkę dziwne, bo biegł i coś gadało. Tak jakby trener osobisty. Bardzo dziwne. No, ale dzisiaj technologia idzie bardzo do przodu. I teraz jak mamy tutaj ten moment wykładu i mogę zaangażować tutaj uczestników, to jest chyba dla każdego najlepszy moment wypowiedzenia swojego spojrzenia albo swoich doświadczeń w danym momencie, niż na przykład taki martwy wykład, kiedy tylko ja mówię, a reszta słucha. Zresztą zawsze w swoim życiu miałem z tymi, powiedzmy, że pseudoautorytetami do czynienia w szkole czy na uczelni i nie dopuszczali, niektórzy tylko dopuszczali do konferowania, do tej wymiany zdań, do tej burzy mózgów. Dzisiaj coaching na tym polega, ale nie zupełnie całkowicie. Nie wiem jak inne dziedziny, bo po prostu ja wprowadziłem to do swojego repertuaru jako, powiedzmy, że wykładowca. No, bo nie można inaczej to określić. I w tym momencie działam na zasadzie wyzwalania tutaj i przygotowania się do tematu. Ponieważ tematem jest, no co tu ukrywać, ale losy Polski i świata. Raczej bym nie chciał w tym momencie, bo będę przeplatał ten świat z rzeczywistością, która jest.
ponieważ idziemy takim ruchem dosyć interesującym, jakim jest rzeczywistość. I lekko, o, kasztanek, nie ma gadania, kasztanka trzeba zebrać. Ja kasztanki na spacerze, z każdego spaceru, kiedy są kasztany, staram się zebrać 2 kasztanki. Najwięcej 3. O, widzę następny, więc mam 2 kasztanki. Nie wiem, czy widać. O, są 2 kasztanki i właściwie już zapotrzebowanie kasztanowe na ten spacer jest wyczerpane. A dlaczego 2? Nie, dlatego że codziennie wychodzę. Przypuśćmy, że przez 30 dni zbiorę, to jest 60 kasztanów, no, bez przesady, ale takie centrum radiestezyjne na talerzu ja trzymam. W tej chwili jeszcze nie są poukładane, ale będą poukładane. Mam taki słomiany talerz i na tym słomianym talerzu wykładam te wszystkie te wszystkie kasztany i one działają na zasadzie takiego promiennika, no można by było tak nazwać, bo ktoś powie, nie odpromieniają. Właśnie nie, one promieniują i promieniują właśnie tą, nawet trzeba przyznać, że chyba silniej niż bursztyn. Chyba silniej. Dlaczego? Że są żywe, ale wolno je trzymać tylko właściwie do Wielkanocy. Po Wielkanocy powinno się je wyprowadzić i no, gdzieś tam zanieść, dlatego że mają ogromną siłę wtedy destrukcyjną i to bardzo poważną, dlatego że walczą o przeżycie. Więc wtedy całą tą swoją energię zmieniają na energię zupełnie degradującą kompletnie wszystko dookoła i sterylizującą, ale nie w tej formie, którą byśmy sobie wyobrażali. To jest wtedy nieomalże taka plutoniczna moc albo uraniczna, bo trzeba by tutaj odróżnić, która jest lepsza, która jest gorsza. I to stwarza, że wykasza kompletnie wszystko, tylko ja i nikt więcej. No, czysta zasada astrologii. Kosmogram jest egocentryczny i nie ma co tam kogoś zapraszać albo kogoś trzymać. Kosmogram jest mój i tylko mój i niczym więcej. I to musi się nauczyć każda waga. Skorpiony to wiedzą, o co chodzi, ale potem strzelce, a potem koziorożec też wie, o co chodzi i wodnik musi się tego koniecznie nauczyć, jeżeli idziemy tak po kolei. Więc co drugi znak, są te znaki tak zwane przyjazne i inaczej, męskie i żeńskie. No i czasami mężczyźni muszą zapomnieć o tym, że mogą iść na spotkanie z kolegami, a kobiety z przyjaciółkami. No więc to jest właśnie ten moment taki, żeby nie było, że ominąłem że jeden znak albo drugi znak pan ominął i tam coś. Jeżeli ominąłem, to chyba specjalnie, bo nie chciałem o tym mówić. Nie, żartuję. Czasami się omija, dlatego są potrzebni asystenci na wykładzie, którzy pilnują, którzy pokazują. Mamy szyfr swój, taki sam jak w telewizji się używa, jaki wszędzie się używa na wykładach. Po to są ci wszyscy i tutaj będę bez asystenta. Mam nadzieję, że będzie moja przyjaciółka, pani inżynier i mam nadzieję, że pomoże mnie, bo ostatnio pomagała, ale coś ostatnio ma inne problemy. Po prostu wyjeżdża i pakuje swoje rzeczy, więc możliwe, że w tym momencie nie będzie, no coś tam wypadnie. Ja wybaczam, oczywiście, że wybaczam, wszystko wybaczam.
I tak jak wybaczam sobie właśnie to zaprzestanie nadawania tego streamingu na żywo, tej offsetki. No i trudno, no Boże jedyny, no, wykład jest ważniejszy. Jaki piękny pudel! Ach, pudel idzie do wody. Teraz będzie radość, jak pudel wskoczy do wody. A nie, to jest... Ciekaw jestem. To jest królewski? Chyba tak. Nawet dawno nie widziałam tutaj w tym parku pudla. Zaraz wam pokażę. Powiecie, że nie ma pudla. O, tam taki Golden Retriever i pudelek. Ale ogromne. Tylko nie wiem, jaki to jest. Nie mogę się zorientować. Jeden z najmądrzejszych piesków w ogóle, pudelki. Ale ślicznie. Coś wszedłem, wakacje. Nie jakiś dziwny kolor, ja. Szary taki, srebrzysty, właściwie taki metaliczny. Bardzo ładny. W ogóle bardzo lubię pudle, tylko że nigdy mnie nie było stać jakoś na pudla. Nie wiem dlaczego nie lubię tych zabiegów upiększających. No tak wygląda to czasami groteskowo. Kiedy kupowałem Afgana, nie zdawałem sobie sprawy, że tak dużo jest czesania i tak doszedłem do wielkiej wprawy w tym czesaniu. Nawet pomagałem innym wystawcom czesać psy, ale tutaj jest pudlem, nie wiem, żebym się nauczył tego strzyżenia takiego idealnego i takie poprawiania tej bombki. Wygląda to pies myśliwski na niedźwiedzia, a tutaj nagle taki. I w dodatku psy, które pracowały w angielskiej policji. Tak, one normalnie pracowały służbowo. Nie wiem, jak były strzyżone, czy faktycznie były strzyżone na takich pajacy kynologii, bo to są pajace kynologii, no po prostu to jest niewiarygodne, a w dodatku wśród hartów też to jest, że ach, proszę nie dotykać, a to, a tamto, bo tutaj, och jejku, bzdura na kółkach. Pies jest po to, żeby go wycałować, wygłaskać i dlatego też po tym szale posiadania Afganów, a było sporo ich w domu, bo były 3 na raz, a nie tylko 3, było troszeczkę więcej czasami, bo były szczeniaki. Ale później stało się tak, że rottweilerka przybyła. No i rottweilerka już nie wymagała takiej to historii, a była grzybki rosną. Proszę na łące. Jak dużo! Ale nie wiem, co to jest, ja się nie... Od groma. Takie maluśkie, ale po prostu niewiarygodne. Wszedłem tutaj i trzeba uważać, żeby nie pognieść ich, bo to bidulki są. No. Nie wiem, pełno ich jest. Ale cała gromadka. Ale ja się boję grzybów, ja nie zbieram grzybów. Nie umiem. Wolę. No, po raz pierwszy słyszę, żeby dziecko krzyczało: panie pilocie, dziura w samolocie. Nie tylko, i dziura w nocniku, tak? Pamiętacie to, jak to się wrzeszczało? Panie pilocie. Tylko wtedy jeszcze dwupłatowce latały czy fruwały? Latały w powietrzu. Albo fruwały.
Właśnie, co za różnica jest pomiędzy fruwaniem a lataniem? Balon fruwa czy lata? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Fruwa na pewno owad, ptak lata. Nie, ptaki też fruwają. To chyba zależy, czyżby było to samo określenie dwukrotnie? No właśnie to jest to, że tak znam język polski. I to jest, i chyba wszyscy mamy takie kłopoty, że ten polski język ma coś w sobie, że jest no po prostu genialny. Fruwa czy lata. A jeszcze może być, że lewituje. Na przykład UFO może lewitować. Lewitacja to jest takie unoszenie się w powietrzu, no nie? Takie troszeczkę. O, chyba można by powiedzieć, że jest taki owad, który udaje, znaczy lewitują. Chociaż nie jestem pewien. Nie, no znowuż wprowadzę taki chaos. Lewitacja, fruwanie, latanie. I co jeszcze może być? Nie wiem, może jeszcze jakieś słowo. No i sobie można. Nie wiem. No. I to jest właśnie to, co tutaj, no. Może nie byłem na tej lekcji. Nie wiem, teraz dzieciaki jeżdżą na jakichś dziwnych rowerach. Mają tak nisko zawieszone te rowery, znaczy siedzi bardzo nisko. Nie wiem skąd mają siłę na to pedałowanie, ale czasami chyba jak ich bolą mięśnie, to siadają i zaczynają, znaczy stają na pedałach i jadą na pedałach. Zresztą ja bardzo często jeździłem i taką pozycję wolę jednak stać na pedałach i kręcić, może dlatego, że nie jestem ciężkim zawodnikiem. O dzisiaj tak, ale wtedy nie. Wtedy w swoich czasach absolutnie nie byłem jakimś tam ciężarem. Nie, pójdziemy sobie tędy, bo tu jest za dużo ludzi, za dużo powiedzmy, że słuchaczy niepotrzebnych. I wzbudzam sensację, co ten facet z tym kijem i na końcu z kamerą robi tam. Także już wiecie, jaki jest plan. Waga wymaga tego. Dlaczego mam? Bo otwieram, sezon już otworzyłem. Ten w Łódzkim Domu Kultury, bo przez prawie 3 lata nie było żadnych wykładów. Już był ten wykład, a teraz już jest ten nowy, ponieważ pani prezes poddała się mojemu reżimowi, bo jakby nie było, wprowadzam reżim wszędzie astrologiczny oczywiście i was też będę zmuszał do reżimu astrologicznego. Jak? Takiego, że nie będziecie mogli... Co to jest? A to chyba było jakieś wesele i naśmiecono tutaj. Takie wszędzie płatki. Nie wiem, takie... Nie wiem, to jak fotografowie są, to robią takie, ale śmieciowisko robią. Nie mówię, że nie, że to jest, utylizuje się i jest to forma nawozu, to oczywiście, że tak, że jestem za. Jakieś sygnały dochodzą, nie wiem co, może ślubne albo weselne, albo jeszcze jakieś głupie, nie wiem, zobaczymy. I w tym momencie tutaj musimy przyjąć, że nowy rok, waga i właśnie to jest ten pierwszy wykład. Bo inaugurujący po przerwie bardzo długiej, 2-letniej, prawie 3-letniej i teraz właśnie ten nowy rok. I dlatego też, bo od wagi się rozpoczyna ten nowy rok i
co będzie w przyszłości, jak to będzie wszystko wyglądać i dlatego też ten wykład, bo także będzie na pewno ten po Sylwestrze, bo ja na ogół mam tutaj w Łódzkim Domu Kultury 2 razy w roku, na ogół. Chyba, żeby coś się stało i wtedy mam 3 razy, ale to jest, znaczy nie przesada, to nie jest przesada, bo ja mogę mieć co miesiąc wykład, tylko po co? Oczywiście, że mam takie wykłady w niektórych miejscach, ale to już teraz jadę do Warszawy w środę chyba i w środę mam też wykład, ale nie mogę powiedzieć gdzie, bo to już jest taki lekko zamówiony wykład i w środowiskowy taki pewnej grupy osób i także mam spotkanie ze swoimi uczniami nareszcie po bardzo długim okresie, nie chcę mówić, że prawie 4 lat, bo byłem oczywiście w międzyczasie, ale co tu ukrywać, na pogrzebie Sylwii i jej mamy Ewy, które obie były uczennicami moimi. Smutne, że najpierw Sylwia, córka, odeszła, zostawiając 2 dzieci i męża, a potem babcia odeszła, zostawiając wnuki, zięcia i swojego męża. Bardzo smutne, naprawdę bardzo smutne i bardzo no niedobre, powiedzmy, że dlatego, że Sylwia była wspaniałą dziewczyną i zresztą na Sylwii pogrzebie było mnóstwo osób, mnóstwo, to był pogrzeb, nie wyobrażacie sobie, ile było osób. Gdzieś podejrzewam, że około 300 albo 400 osób było na pogrzebie Sylwii. Sylwia była bardzo aktywną osobą. Kiedyś zrobimy sobie taki dzień, bo zawsze Sylwia jest w mojej biblioteczce jest takie zdjęcie Sylwii, bo była osobą, która była koziorożcem przede wszystkim. To był wspaniały koziorożec. Zresztą zawsze się śmiała, że ona wyjątkowo radosna i wyjątkowo zmuszająca nas do jakiejś takiej refleksji. I to jest najważniejsze. No ale w środę się spotykam, rano mam zajęcia od godziny chyba 9, że się nie mylę, tak gdzieś po 9 zaczniemy parę minut. Będę miał do godziny 13, a potem o 14 już się umówiłem ze swoimi uczniami i będziemy mieć spotkanie przemiłe, o której zakończymy, nie wiem, może nad ranem następnego dnia po tylu latach. I będzie fantastycznie. Słuchajcie, żegnam Was z tymi pogaduchami, a teraz no nie wiem, czy do jutra, czy jutro zdążę. Może raczej nie. Jutro nie. Ten dzień potraktujmy jako 2 dni i w sobotę na pewno postaram się zrobić jakąś recenzję, jak było na wykładzie i puszczę ten wykład taki surowy, taki wytłumaczę Wam w trakcie, na czym to polegało. Trzymajcie się. Do zobaczenia.